Oj, 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 ale się tutaj narobiło. Łóżko się zerwało. Widać piękne pęknięcie siłownika od wspomagania do traktorka. A tu już dorabiam właśnie nowe ucho i wiercimy. Także powoli lecimy do przodu. Projekcik już sobie wykonałem i tworzę. Ucho mamy już gotowe, wytoczone. W ucho wchodzi takie łożysko ślizgowe GE25. Jest tutaj spasowane pod to łożysko. Jakbym się dobrze skupił, to je tu wbiję. Dodatkowo jeszcze to łożysko zabezpieczone jest przez taki pierścień, żeby nie wypadło. Tu do przodu widać rowek, a z drugiej strony mamy zostawiony kołnierz. Siłownik zamontowałem już w przecinarce. Właśnie odcinam stare ucho. Za chwilę odleci. Mamy stare ucho odcięte. Wyłączamy maszynę. Mam już przygotowany siłownik, a właściwie tłoczysko od siłownika. Zrobiłem z niego ołówek i w tym momencie będę spawał do wykonanego wcześniej przeze mnie ucha na tokarce. Ucho też tutaj leciutko sfazowałem. W tym momencie będę zalewał tą szczelinę do samego rdzenia. Będzie to połączone jednolicie. Później to wyszlifuję, żeby średnica mojej spoiny była równa średnicy tłoczyska, bo to dochodzi praktycznie do samego uszczelnienia tutaj. Tada! Ucho pospawane. Wygląda to tak. Jeszcze ciepłe. Teraz pozostaje tylko wyszlifować i można zakładać. I jazda. Proszę Państwa, siłownik zamontowałem w tokarce. Troszeczkę go tutaj podtoczyłem. Właśnie praktycznie skończyłem go robić. Wygląda w tym momencie następująco. Jest to zrobione tak, było pospawane, w tym momencie zostało to wyszlifowane tutaj na równo, żeby tutaj ta spoina, która została w tym momencie zeszlifowana, nie uszkodziła uszczelniacza, żeby uszczelniacz się nie rozszczelnił, żeby się tutaj z siłownika nie lało. Także zostało to zrobione w ten sposób. Wygląda to tak. Jeszcze troszeczkę przypieszę to papierkiem ściernym przy naprawie tego siłownika. Okazało się, że musiałem jeszcze podtoczyć bardziej od strony ucha, ponieważ tutaj ucho zahaczało o uszczelniacz, właściwie wchodziło na uszczelniacz. Bardzo źle to wyglądało, mogło się to skończyć w późniejszym czasie rozszczelnieniem siłownika, więc stwierdziłem, że jeszcze podtoczę tutaj takie spłaszczenie, żeby po prostu to ucho, ten uszczelniacz nie stykały się ze sobą. W ten sposób uszczelniacz nie ucierpi, siłownik się zatrzyma na swoim krańcu tam wewnątrz i wszystko powinno być w porządku. Także tak to wygląda w tym momencie, zostało to już skończone. Ja to demontuję z maszyny, jeszcze troszeczkę szczotą poprawię, wypieszczę i finish. Siłownik już zmontowany, łożyska wciśnięte. Jak widać w podwójnym RS-ie łożyska ślizgowe, przegubowe. Jedno łożysko, drugie, zabezpieczenia pozakładane. Dochodzi, tak jak mówiłem, teraz do tego etapu, jak widzicie, może mi się uda go tutaj dla Was jakoś ruszyć. O, pierun. Zamontowałem go w imadle, żeby było mi łatwiej tutaj go pokazać Wam.
sobie. Siłownik wychodzi sobie tyle. Moja robota wygląda następująco. Ucho zostało tutaj dorobione. Łożysko wciśnięte, odtoczone. Tutaj mamy stare ucho, rozerwane, odcięte. Dodatkowo poprawiałem też stworznie. Musiałem je delikatnie napawać tutaj, ponieważ były wyrobione już od łożyska wygniotły się. Napawałem, przetoczyłem, przeszlifowałem. Ładnie szczotką drucianą też je wybłyskałem. Jeden, drugi. Wyczyściłem otwory smarne, bo były zapchane korozją. Dodatkowo były tuleje dystansowe. Przeczyściłem też tuleje. I tak jak mówię, tutaj stworzeń, przepraszam, nie stworzeń, tylko tłoczysko odtoczyłem, żeby ładnie się chowało. Autofokus. I dochodzi w ten sposób. Dochodzi do końca wewnątrz całego siłownika. Nie zapiera się na uszczelnieniu. Jest tak, jak być powinno. Co o tym sądzicie? Tutaj zabezpieczenie również dałem. Musiałem ściąć kołnierzyki do tych kombinereczek do wyciągania. I żeby nie haczyło przy pracy z tulejem, bo tutaj wytulejka dystansowa zrobione. Teraz rolnik musi zamontować sobie do traktorka i zobaczymy, ile podziała.